Cześć Laguna Fani, Laguna Maniacy i inne czyściochy. Dzisiaj razem z Zoraxem zajmiemy się prozaicznym zadaniem, jakim jest mycie samochodu. W zasadzie nie chodzi tutaj o mycie, a o przetestowanie kilku produktów od K2. Na tapetę wrzucamy dzisiaj aktywną pianę Bella, szampon Venna i płyn do mycia felg z efektem krwawienia, czyli Roton. Na początek zobaczymy, jak wyglądają samochody przed myciem. Czarna Laguna specjalnie do testów stała cały tydzień przy drodze pod Lipą, gdzie sok z drzewa i gołębie robiły co chciały. Laguna Zoraxa była natomiast używana, jak widać, po owadach na lusterkach w sposób energiczny. Mam nadzieję, że na niemieckich autostradach. Po felgach też można stwierdzić, że środkowy pedał nie próżnował. Skończmy jednak oglądanie tych brudnych perełek, bo oczy krwawią na ten widok jak felga po Rotonie i bierzmy się do pracy. Razem z Zoraxem lubimy przeprowadzać takie same testy, ale na dwa różne sposoby. I tak na tapetę wrzucamy aktywną pianę Bella. Ja naleję do zbiorniczka 150 ml aktywnej piany i nałożę ją przy pomocy myjki ciśnieniowej. Piana ma neutralny chemiczny zapach, niedrażniący podczas aplikacji. Producent też zapewnia, że ma ona neutralne pH, nie powodujące uszkodzeń poprzednio nałożonych powłok woskowych i ceramicznych. Film miejscami jest przyspieszony, żeby Was nie zanudzać, więc nie zwracajcie uwagi na szybkość spływania piany z nadwozia. Jak widać, 150 ml wystarczyło mi na pokrycie całego samochodu w wersji kombi, czyli nie małego. Pomimo iż wygląda tak, jakby piana spłynęła z nadwozia, to pozostała na nim fajna warstwa środka, który jak widać ładnie rozpuszcza brud. Zorax postanowił nanieść pianę pianownicą ręczną. Po około 3 minutach przystępujemy do spłukania aktywnej piany i tego, co rozpuściła. Większość z Was zna już Roton, czyli płyn do mycia felg z efektem krwawienia. 700 ml środka pozwoli kilka razy skutecznie umyć felgi z osadu, który powstał podczas ścierania się klocków. Na feldze zobaczymy też sporą ilość smaru, który pozostał po moim ostatnim dłubaniu. Jak widać, Zorax lepiej przyłożył się do testu pod kątem czyszczenia felg, bo wyglądają tak, jakby nie były myte co najmniej od pół roku, dlatego na jego felgach będzie widać fajniejszy efekt. W tym momencie też postanowiliśmy zrobić test dwoma metodami. Ja oczywiście na leniucha, tylko pryskając preparatem. Zorax jak zwykle musiał się popisywać swoją pedanterią i chwycił za pędzelek, wzruszając brud, co faktycznie przyniosło większy efekt niż moje lenistwo.
Po kilku chwilach felgi zostały opłukane, w moim przypadku myjką ciśnieniową. Na felgach w bardzo niewielkiej ilości pozostał tylko smar, no i po ich wewnętrznej stronie trochę brudu, który na pewno by zniknął, gdybym ja użył pędzelka bądź szczotki do mycia felg. Plus dla Zoraxa. Jedziemy dalej z myciem. Po odmoczeniu najgrubszego brudu i umyciu felg złapaliśmy z Zoraxem wenę na umycie nadwozia metodą dwuwiadrową. Producent zaleca, żeby na 10 litrów wody użyć w zależności od oczekiwanego efektu od 1 do 5 nakrętek. Ja użyję wyższego stężenia, czyli do 5 litrów wody wleję 2,5 nakrętki. A co stać mnie, niech się laguna cieszy. W kwestii sposobu mycia razem z Michałem byliśmy spójni i użyliśmy rękawic z mikrofibry, a to z tego powodu, że bardzo łatwo dotrzeć nią w każdy, nawet najmniejszy zakamarek. Rękawice namaczam w wiadrze z płynem, a już po pierwszym przetarciu samochodu płukam rękawicę lub gąbkę w wiadrze z czystą wodą, a następnie wypłukaną rękawicę ponownie zanurzam w wiadrze z roztworem szamponu. Taki sposób pozwala na dokładne umycie samochodu i nie naraża lakieru na porysowanie ewentualnymi drobinkami piachu, które mogłyby dostać się do wiadra ze środkiem myjącym. Podczas mycia trzeba się rozglądać, czy nie zbiegają się dzieciaki z sąsiednich podwórek, bo szampon ma przyjemny truskawkowy zapach jak z fabryki lizaków. Pora na płukanie. Już po pierwszych ruchach lancą widać, że szampon w odpowiedniej proporcji fajnie działa hydrofobowo. Zwróćcie też uwagę na miejsca np. przy lusterku, które były obficie ozdobione przez gołębie, a z którymi świetnie poradziły sobie środki myjące. Tutaj znowu rozjechaliśmy się z Zoraxem odnośnie koncepcji płukania samochodu i jego końcowego osuszania. Zorax użył ściereczki z mikrofibry od K2 o wymiarach 40×40 cm, które ja też dostałem. Ja natomiast użyłem 2 razy większej ściereczki z mikrofibry o wymiarach 40×80 cm. Po testach okazało się, że obydwie ściereczki były wystarczające do wytarcia całego samochodu do sucha, z tą różnicą, że moja większa była mniej wygodna podczas wyzymania jej z wody. Teraz śmiało można by przystąpić do glinkowania lakieru i do korekcji w moim przypadku w 2 etapach. Pomimo iż na filmie lakier wygląda całkiem nieźle, to przydałyby mu się takie zabiegi. Później można położyć na niego wosk lub zainwestować w jego trwałość i po odpuszczeniu położyć tak zwaną ceramikę. Tak czy inaczej efekt zarówno mi jak i Zoraxowi podobał się, więc na pewno będziemy sięgali po użyte przez nas dzisiaj produkty. A w przyszłości mamy zamiar testować kolejne produkty z tej firmy.
Zapraszam do naszej grupy na Facebooku Laguna Fan i Zorax. Link do grupy znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam też do oglądania filmów na kanałach moich kolegów Misiek Staszic, Rysiuncio, Idealny Remont.